O, wy ste! Witam was z mojego kraju Czarnogóry. To nowa seria o niezwykle małym, ale różnorodnym kraju, z którego pochodzę. O państwie, które z przerwami istnieje już prawie 1000 lat. Co warto wiedzieć, co zobaczyć, czego spróbować. Jak jeden normalny czarnogórzec mieszkający w Polsce od ponad 6 lat widzi swój kraj. Zasubskrybujcie, a wasze następne wakacje w Czarnogórze na pewno będą udane. Idemo! O, wy ste! Opet. I oprócz niektórych nagrań ze mną na miejscu, nie udało mi się tyle nagrać, ile zaplanowałem. Ale nieważne, naprawdę. Pogadajmy o mojej Czarnogórze tutaj, na tej ładnej działce, a wy będziecie się cieszyć fajnymi widokami. Jeśli wam się podoba ten nowy format, to dajcie mi znać. Bardzo wam dziękuję za wsparcie i spróbuję być jak najbardziej aktywny w przyszłości. W tej serii pogadamy o przydatnych informacjach, które trzeba wiedzieć przed wyjazdem do Czarnogóry, trochę o historii, ale i o tym, jaki wpływ miały te miejsca na moje życie. No, zacznijmy od podstaw. Ale czegoś mi tu brakuje. Czekajcie. A! Teraz lepiej. Czarnogóra jest dość małym krajem, jeśli chodzi o powierzchnię i liczbę ludności. No prawie jak województwo lubuskie. Jednak kraj należy do jednych z najbardziej górzystych krajów na świecie, gdzie 60% ziemi jest na ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Tu znajdziemy wszystko. I głębokie kaniony, i turkusowe morze, i wysokie góry, i naprawdę dziką naturę. I trochę dziki naród. Tu znajdziemy 3 strefy klimatyczne, a czasami jak podróżujemy samochodem przez godzinę, zamieniamy wszystko. I widoki, i powietrze, i klimat. Czarnogóra w teraźniejszej formie istnieje od 2006 roku, kiedy większość krajów wybrała, żeby wyjść z Unii z Serbią. Ale historycznie to nie pierwszy raz, kiedy była niezależna. De facto od 1858, a de jure od 1878 roku Czarnogóra była niepodległym krajem, a Cetynie było jej stolicą aż do końca I wojny światowej. Polecam spacer po starej stolicy i zwiedzanie dawnych ambasad, spośród których wyróżniają się austro-węgierska i enigmatyczna francuska. A jeśli pójdziemy jeszcze dalej w przeszłość, już w X wieku na tej ziemi powstała Dukla, jedno z pierwszych państw Słowian na Bałkanach. Ale tak naprawdę ten mały kawałek ziemi był pod wpływem albo panowaniem starożytnych Greków, Rzymian, Bizancjum, Wenecjan, Osmanów, Francuzów, Austro-Węgier i nawet Hiszpanów. I oczywiście Czarnogóra była jedna z republik, z której składała się była Jugosławia. Gdzie w ogóle tu zacząć, moi drodzy? No to są Bałkany. Czarnogórę można podzielić na 3 regiony. Wybrzeże Adriatyku, region środkowy z nową stolicą Podgorycą oraz północny, przeważnie górzysty region. W tym odcinku pogadajmy ogólnie o kraju, a niedługo zajmiemy się poszczególnymi regionami. Wielu z was pomyśli, to mały kraj, wystarczy mi parę dni, żeby wszystko zobaczyć, a potem mogę pojechać do Dubrownika lub Mostara. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Tylko na południu kraju jest tak wiele ciekawych miejscowości, plaż i atrakcji, że będziecie żałowali, że nie zostaliście tu dłużej. Można wymienić bardzo znany Kotor lub Perast, ale też Bar, Herceg Novi, Tivat, Ada Bojana, Sveti Stefan, dobra, i Budva.
Ale to nie wszystko. Tu znajdziemy drugi najgłębszy kanion na świecie, kanion rzeki Tari, jak i najdłuższą plażę na Adriatyku, Wielką Plażę. Tu też jest najbardziej wysunięty fiord na południu, Boka Kotorska. Technicznie nie jest fiordem, ale wygląda, prawda? I jeden z ostatnich pralasów w Europie, Biogradzka Góra. Jest tu tyle gór jak Durmitor czy Prokletie, że każdy miłośnik wspinaczki będzie podekscytowany. A to tylko mała część tego, co tu można zobaczyć. Niesamowite, nie? Kto już był w Czarnogórze? Jakie są wasze ulubione miejsca? Napiszcie w komentarzach. Od razu was ostrzegam, że odległości w Czarnogórze mogą wydawać się krótkie. Od Podgoricy do Kotoru jest zaledwie 87 km. No kurde, z Warszawy do Radomia jest więcej. Jak długo może to być? Od razu wam mówię, że wam ta podróż zajmie prawie 2 godziny, jeśli nigdzie się nie zatrzymacie oglądać widoków. Na dodatek te 2 godziny was wymęczą, bo są zakręty, droga jest jednopasmowa, a czarnogórcy prowadzą ciekawie. Są jeszcze remonty, więc na to też trzeba liczyć. No, BHP tu się bardzo szanuje, jak widać. Więc spróbujcie sobie na luźno zorganizować wycieczki, żebyście się nie zmęczyli. Polako te ljudi, džežuri te, đavli was odnijeli. A kim w ogóle są Czarnogórcy? Kuku, mene u šta se ja uvaljujem, Boże sačuvaj. Czarnogóra jest multietnicznym krajem, gdzie mieszkają oczywiście Czarnogórcy, ale również i Serbowie, Bośniacy, muzułmanie. Tak się nazywa grupa etniczna w Czarnogórze, nie żartuję. Jak i Albańczycy i Chorwaci. A w ostatnich paru latach także i wielu Rosjan, Ukraińców i Turków. Ja osobiście jestem Czarnogórcem i pochodzę z miasta Bar, które słynie z tego, że jest mieszanką wielu grup etnicznych i religijnych. A jaki język tam ludzie używają? Ten temat zasługuje swój osobisty filmik, ale proszę, nie spodziewajcie się go zaraz, bo to tak złożony temat, że muszę naprawdę uważać, co tam będę mówił, żeby kogoś nie obrazić. A vidite, kad je to u pitanju, ja ne razumijem. Ach, te Bałkany. Czarnogóra już od czasów Jugosławii była znaną destynacją turystyczną, w tamtych czasach dla Niemców i innych ludzi z zachodu. Ale wojna domowa w sąsiednich krajach w latach 90. wszystko zmieniła na gorzej. Na szczęście w ostatnich 15 latach Czarnogóra powoli wraca na listy najciekawszych kierunków wakacyjnych. Baso! Uff, puszty mnie dziale tam, šta je ovo. Przepraszam. Jeżeli istnieje jedno słowo, które musicie wiedzieć przed wyjazdem do Czarnogóry, to musi to być polako, czyli powoli. To perfekcyjnie opisuje tryb życia lokalsów. Czekanie na kelnera pół godziny, picie kawki 3 godziny, sklep miał być otwarty o 9, a już jest 10. Autobus opóźniony o godzinę, a żadnej informacji nie ma. Polako. Wszystko zdążymy zrobić. Będzie dobrze. Latem to jest jedyny dobry sposób na życie, bo jak jest na dworze 40 stopni, to człowiekowi się nic nie chce. A jak coś trzeba zrobić, to trzeba to robić rozsądnie. Jak jedzie się do Czarnogóry, jednak trzeba zrobić trochę researchu, bo nie wszystko jest tak idealnie. To nadal Bałkany. Infrastruktura jest coraz lepsza, ale wciąż pozostawia wiele do życzenia. Mamy tak naprawdę tylko jedną główną drogę na wybrzeżu, która często jest zakorkowana. Transport publiczny, no cóż, istnieje, ale czasami jest prawdziwą przygodą. Autobusy nie przyjeżdżają na czas i są nawet drogie, a pociągi są atrakcją, ale nie jeżdżą wszędzie. O kolejach czarnogórskich już zrobiłem filmik. Szkoda go nie obejrzeć.
Nie wolno wsiadać do byle jakiej taksówki, bo może się to źle skończyć dla waszego portfela. Póki co najlepiej wypożyczyć samochód, żeby niczego nie ominąć. Ruch w Czarnogórze czasami może być przytłaczający, a kierowcy potrafią robić awantury. Jak niektórzy Czarnogórcy wsiadają do samochodu, to ich spokojny styl życia po prostu znika. Gdzieś się śpieszą, parkują gdzie jest zakaz, mówiąc, że tylko muszę coś na chwilę załatwić. Ależ to završim, brat. I robią manewry, które zawstydziłyby kierowców Formuły 1. Co ciekawe, Czarnogóra jest pierwszym krajem ekologicznym na świecie, ale dbanie o miejsca publiczne nie jest na polskim poziomie. Popularny vloger Wiaczesław Zarudzki był w Czarnogórze, ale miał dość niemiłe doświadczenie, co mnie naprawdę smuci. Ale tak szczerze, popełnił wiele błędów typowych dla początkujących turystów. Napiszcie w komentarzach, jeżeli chcecie, żebym zareagował na jego filmik. Jedną rzecz, którą naprawdę trzeba poprawić w Czarnogórze, jest oznakowanie miejsc, jak i dostępność informacji. Przyznam, niektóre turystyczne miejsca są fajne, promowane i oznakowane, ale jest wiele przykładów, gdzie niestety tak nie jest. Jak na przykład Dukla, starożytne miasto z czasów rzymskich, albo nieliczna liczba fortów i zamków, którzy niszczeją. Gdyby nie Polacy z Uniwersytetu Warszawskiego, nie wiedzielibyśmy, jak Rysand był ważnym miastem w czasach Ilirów. No coś jest w tym, że jesteśmy rzekomo najbardziej leniwym narodem na świecie. Dla ludzi w Czarnogórze kawa jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Nie tylko jest używana do wytrzymania w pracy, ale tak naprawdę wielka część życia społecznego kręci się wokół niej. Wszystko załatwia się z kawą, nieważne co. A na dodatek dużo ludzi pali papierosy. Duana i kawie, koliko mi god naliješ. Eto. Niby istnieją zakazy palenia, ale palacze często znajdą sposób je ominąć. Bądźcie na to gotowi. Montenegro is a tiny country with very strong people. They may get aggressive, and congratulations, you're in World War III. Nie macie się co przejmować, kraj jest bezpieczny, a ludzie są pomocni i gadatliwi. Jeżeli wszystko robimy polako i mamy cierpliwość, to wszystko będzie super. Wiele Polaków, którzy już byli w Czarnogórze, mówią, że tutaj jest jak w Polsce w latach 90. Choć Czarnogóra na początku XX wieku miała własną walutę, perper, w dzisiejszych czasach Czarnogórcy byli zbyt leniwi, żeby ją przywrócić, więc użyła się euro. Pozwolili dobiti bar 10 eura. A nema, dušo, vjeruj mi da biti da ima. W coraz większej liczbie miejsc można płacić kartą, ale zawsze trzeba mieć trochę gotówki przy sobie, bo na targach, w piekarniach i w niektórych kawiarniach czy restauracjach nadal rządzi cash. Prawie nigdzie w Czarnogórze nie ma samoobsługi, nawet na stacjach benzynowych. Jak idziecie do baru lub kawiarni, będziecie zawsze obsłużoni przez kelnera. Nikt tam prawie się nie śpieszy, więc nie dziwcie się, jeżeli trzeba czasami trochę poczekać. Jesteście na wakacjach, nie w Warszawie. Działali was ponieli. W Czarnogórze prawie nie ma sieciówek, ale po co nam to w ogóle? Kuchnia w Czarnogórze jest bardzo zróżnicowana i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Owoce morza, ryby, nawet unikalny karp, ogromny wybór serów, słynny bałkański grill, góralskie specjalności i oczywiście burek. To tylko część dań, które na was czekają. A jeśli chcecie więcej fajnych rad o Czarnogórze, polecam kanał Halo tu chwala, który prowadzi bardzo fajna para z Polski, Natalia i Jędrzej. No w ogóle, jak się wy dostaliście do Czarnogóry? Co tam robicie?
Halo, halo. Halo, halo, tutaj Jędrzej i Natalia z Chwala.pl. Jesteśmy od Czarnogóry już od 5 lat. Przeprowadziliśmy się ze względu na piękne widoki, na super ludzi, niesamowity klimat. Między innymi też dlatego wybraliśmy Czarnogórę, bo możemy się tutaj rozwijać zawodowo. To było bardzo dla nas ważne, bo pracowaliśmy w turystyce masowej w wielu krajach w Europie i tu zobaczyliśmy, że ludzie są otwarci na to, żeby coś właśnie nowego stworzyć. I my właśnie tutaj organizujemy takie po naszemu wycieczki w języku polskim w Czarnogórze. Wynajmujemy też auta i wszystko robimy po prostu z taką naszą wizją do takiej prawdziwej, zrównoważonej turystyki. Także zapraszamy na nasze social media, na YouTube'a, na Facebooka, na Instagrama, gdzie znajdziecie wiele fajnych polecajek na temat Czarnogóry i również zapraszamy do naszych e-booków, gdzie znajdziecie jeszcze więcej informacji o Czarnogórze. A na naszym kanale na YouTubie Halo tu Chwala znajdziecie też cykl Chwala Żyćko i możecie zobaczyć, jak się żyje w Czarnogórze, oprócz tego aspektu urlopowego. Także zapraszamy. I tak, moi drodzy, to chyba wystarczy na początek. Widzimy się wkrótce. Pozdrawiam. Ciao! Tas te danas precērā, ka što